W tym filmie pokażę Ci 5 narzędzi AI dla małych firm. Każda z aplikacji dostępna jest w darmowym planie. Dodatkowo dla każdej z nich przedstawię Ci drugą alternatywę. Tak więc tak naprawdę zobaczysz tu nie 5, a aż 10 narzędzi AI dla małych firm. Zaczynamy oczywiście od czatu GPT, jednak z gwiazdką, ponieważ polecam Ci go raczej tylko w pakiecie płatnym, ponieważ mamy dostęp wtedy do większej ilości narzędzi, m.in. mamy tutaj zadania, czyli prosty sposób na automatyzację, mamy dostęp do szerszej ilości modeli, a także możemy tworzyć swoje własne GPTsy, czyli takich, można powiedzieć, agentów, którzy będą już gotowi wykonać jakieś konkretne zadania dla Ciebie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, czy warto kupić tę wersję, to zobacz mój poprzedni film 5 różnic między podstawowym a płatnym czatem GPT. Jako alternatywę, czyli drugą aplikację, polecam Tobie DeepSeek. Jest to chiński czat sztucznej inteligencji, o którym też nagrałem osobny film. Ma on opcję głębokiego myślenia, a także opcję wyszukiwania. Z moich testów wynika, że bardzo często dostarcza on lepszych odpowiedzi niż czat GPT, nawet w tych płatnych, rozszerzonych modelach. Prowadząc biznes, z pewnością przyda Ci się także aplikacja do grafiki. Tutaj oczywiście z pomocą przychodzi Canva, jednak aby generować grafiki, warto wykorzystać tutaj jedną z dwóch aplikacji. Pierwszą z nich jest Ideogram. Jest to moje ulubione narzędzie AI do tworzenia grafik. Działa ono w bardzo prosty sposób. Tutaj wpisujemy polecenie, możemy oczywiście zrobić to w języku polskim, a następnie ustawiamy proporcje obrazu i inne elementy. Minusem tej aplikacji, jeśli tak w ogóle można to nazwać, jest ograniczony darmowy plan, ponieważ dziennie będziemy mogli tylko 5 razy wygenerować po 4 obrazki. Jako alternatywę proponuję Ci Mistral. Jest to czat konkurencyjny dla przedstawionych przed chwilą czatu GPT, a także DeepSeek, jednak generuje on świetne obrazy, ponieważ bazuje on na modelu Flux. Świetnie radzi on sobie z generowaniem bardzo realistycznych obrazów, ale także innych, na przykład w stylu kreskówkowym. W łatwy sposób możesz modyfikować obrazy, po prostu dopisując, co ma zostać zmienione. A w ciągu kilku sekund sztuczna inteligencja przygotuje dla Ciebie kolejne rozwiązanie. Wdrażając sztuczną inteligencję nawet do małej firmy, możesz przestać tracić godziny cennego czasu i zaoszczędzić tysiące złotych. Teraz pokażę Ci dwie aplikacje AI, które pomogą Ci w obsłudze klienta. Pierwszą z nich jest polska platforma Eleven Labs. Specjalizuje się ona w emisji głosu. Możemy m.in. tutaj klonować głos, zrobić dubbing albo użyć jej najnowszej funkcji, czyli czatu głosowego. Po odpowiednim przygotowaniu agenta, ustawieniu dla niego specjalnych poleceń, wyboru języka, a także głosu, jakim ma się on posługiwać, możemy go łatwo umieścić na stronie albo podpiąć pod numer telefonu. Przetestujmy go i posłuchaj, jak to świetnie działa. Hej, jak mogę Ci pomóc? Cześć, jak wygenerować grafikę za pomocą sztucznej inteligencji? Cześć, to świetne pytanie. Sztuczna inteligencja może generować niesamowite grafiki. Aby to zrobić, potrzebujesz odpowiedniego narzędzia. Czy jesteś zainteresowany stworzeniem grafiki do social mediów, czy może do strony internetowej? Na stronę internetową. Super! W takim razie polecam Ci narzędzie o nazwie Midjourney. Jest to platforma oparta o sztuczną inteligencję, która pozwala na generowanie grafik w wysokiej rozdzielczości. Czy może interesuje Cię inne narzędzie? Tak, generalnie interesuje mnie sztuczna inteligencja i chciałbym się dowiedzieć więcej na jej temat, poznać więcej narzędzi i możliwości wykorzystania AI. Świetnie! To bardzo ambitny cel. W takim razie polecam Ci kurs Okiełznaj AI. Jest to praktyczny kurs, który pomoże Ci zrozumieć podstawy sztucznej inteligencji i nauczyć się korzystać z różnych narzędzi AI. Jako alternatywę dla głosowego asystenta klienta AI proponuję Ci Fastbots. Jest to czat oparty oczywiście na sztucznej inteligencji, który w łatwy sposób może zostać wytrenowany na Twoich danych, czyli na przykład ofercie Twojego sklepu, a później łatwo to proponować klientom. Przewaga takiego rozwiązania jest taka, że kiedy klient pyta o jakiś produkt, to można mu od razu podesłać link, a on może dokonać zakupu. W przypadku rozmowy telefonicznej, jest to oczywiście niemożliwe. Wszystkie niezbędne linki, a także poradniki, jak skonfigurować na przykład asystenta głosowego AI, znajdziesz oczywiście na dole w opisie. Teraz czas na automatyzację, czyli najprościej mówiąc połączenie kilku aplikacji ze sobą, tak aby wykonywały jakieś konkretne działania. Automatyzację najprościej mówiąc konstruuje się tak. Ustawimy warunek, co ma się wydarzyć, czyli na przykład kiedy klient zadzwoni,
łączymy to z kolejnym elementem, ma zostać dopisane do naszego systemu CRM, a następnie to ma być wysłane do naszego handlowca, który później do niego wyśle maila z konkretną przygotowaną ofertą. To oczywiście również może zrobić sztuczna inteligencja. Do automatyzacji polecam Ci wybór jednego z dwóch narzędzi. Jedno z nich to Zapier, a drugie to Make. Różnica między nimi jest taka, że Zapier jest znacznie prostszy do stworzenia automatyzacji, jednak w darmowym planie ma dość duże ograniczenia. W przeciwieństwie do Make, który jest bardziej skomplikowany, daje może czasami nieco większe możliwości konfiguracji, co oczywiście nie znaczy, że Make jest trudny w obsłudze. Możemy na przykład skorzystać z gotowych szablonów automatyzacji i wybrać jedną z dostępnych tu na liście. Możemy także wyszukać na przykład naszego sklepu internetowego i zobaczyć, jakie mamy już przygotowane tutaj automatyzacje. Następnie którąś z nich wystarczy kliknąć, no i odpowiednio skonfigurować. Zastosowań automatyzacji jest mnóstwo, od prostego przesyłania faktur do księgowej, po na przykład robienie researchu, a następnie tworzenie treści na media społecznościowe i ich publikacje. Ostatnia propozycja to aplikacje, które szczególnie przydadzą Ci się, kiedy prowadzisz biznes online. Narzędzia do e-mail marketingu możesz z powodzeniem wdrożyć nawet w małej firmie, a dzięki AI może to znacząco zwiększyć Twoją sprzedaż. GetResponse jest to świetne narzędzie do e-mail marketingu, a także do wysyłania newslettera. Dzięki sztucznej inteligencji, którą mamy tutaj na pokładzie, w banalnie prosty sposób możemy przejść cały proces, a także później tworzyć nawet wiadomości z pomocą AI. Tak samo landing page i innego typu rozwiązania. Co również przemawia tutaj znacząco na korzyść GetResponse, to to, że jego interfejs jest dostępny w 100% w języku polskim. To znacząco wyróżnia go na tle konkurencji. Jeśli jednak język angielski nie jest dla Ciebie wyzwaniem, to warto sprawdzić ofertę MailerLite. Z tego względu, że w darmowym pakiecie oferuje on trochę więcej możliwości niż GetResponse. W opisie znajdziesz także film, w którym krok po kroku pokazuję, jak skonfigurować system do e-mail marketingu i wysyłki newslettera na przykładzie właśnie GetResponse. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj zostawić łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał, a jeśli znasz jakieś narzędzia, które powinny znaleźć się na tej liście top najlepszych narzędzi AI dla małych firm, to podziel się nimi w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!